Cześć, witajcie na kanale, z tej strony Rafał. Revit Sand to odzież turystyczna, która jest taką ikoną w ofercie tego holenderskiego producenta. Szczerze mówiąc to nie wyobrażam sobie, żeby w kolekcji Revita nie było sanda. Jest ten komplet dostępny już od praktycznie 15 lat na rynku i ciągle się zmienia. Mieliśmy do tej pory 4 generacje. Te zmiany nie wynikają z tego, że coś jest nie tak, że to jest źle zaprojektowany zestaw, ale wynikają z tego, że zmieniają się oczekiwania, zmieniają się wymagania motocyklistów i trendy w branży motocyklowej i Revit stara się kolejnymi generacjami po prostu to nadgonić. W 2025 roku, w tym sezonie motocyklowym, na wieszakach sklepowych znajdziecie nową odsłonę Sanda. Sand 5 w wersji męskiej i wersji damskiej. Co się zmieniło i co oferuje ten zestaw? I o jakie tutaj trendy chodzi. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy materiał. Kiedy kilka lat temu na rynek motocyklowy wprowadzał Revit Sanda 4, to oczekiwania motocyklistów od odzieży turystycznej, adventurowej były trochę inne. Motocykliści, mam wrażenie, że takie turystyczne enduro wykorzystywali trochę do takiej spokojniejszej jazdy, spokojniejszej turystyki. Z czasem zaczęło się jednak to zmieniać. Przez filmy marketingowe producentów tych motocykli, ale też przez samych motocyklistów, którzy zaczęli dostrzegać możliwości takich motocykli. Inne oczekiwania masz od odzieży, kiedy siedzisz spokojnie na kanapie i jeździsz turystycznie, a inne masz oczekiwania, kiedy od czasu do czasu musisz wstać na podnóżkach motocykla i trochę dynamicznie, sportowo na tym motocyklu pojeździć. Myślę, że to właśnie dlatego Revit zdecydował się odświeżyć Sanda i wprowadził Sanda 5, który ma być bardziej komfortowy i lepszy dla motocyklistów, którzy właśnie w ten sposób wykorzystują turystyczne enduro. Najpierw zaczniemy od kurtki, później Wam opowiem o spodniach. Sama kurtka zmieniła się moim zdaniem dość znacząco, bo zmienił się jej krój. To już nie jest taka długa, adventurowa kurtka, tylko ten krój stał się trochę bardziej sportowy, taki touringowy, dlatego że ten przód został trochę ścięty. Mamy tutaj krótszą tę kurtkę, więc nic się tutaj nie podwija, nie przeszkadza. Tył został oczywiście delikatnie przedłużany, tak jak to w kurtkach motocyklowych jest. Więc ten krój to jest duża zmiana na korzyść komfortu podczas takiej aktywnej jazdy na motocyklu, ale zmieniły się również materiały. Poprzednią odsłonę Sanda 4 często krytykowano za to, że jest kompletem bardzo sztywnym, dlatego że tam został wykorzystany w całości materiał poliester ripstop, który jest materiałem sztywnym, ale odpornym na ścieranie. W nowej odsłonie Sanda doszło do pewnej zmiany, dlatego że w dalszym ciągu mamy materiał poliester ripstop, ale ten materiał poliester ripstop 600D jest tutaj w miejscach najbardziej narażonych na przetarcia, więc jest tutaj na rękawach, na klatce piersiowej, na plecach, ale również musimy pamiętać o tym, że od wewnętrznej strony, na przykład pod pachami i na rękawach, zastosowano inny materiał. To jest poliester 600D, a już nie w wariancie ripstop, więc jest to materiał, który jest bardziej miękki, taki, nazwijmy to, bardziej komfortowy. To pozwala się lepiej tej kurtce układać, no i myślę, że też będzie miało wpływ na to, jak będzie jeździło się komfortowo motocyklem. Także tutaj mamy taki kompromis między komfortem a bezpieczeństwem, bo dzięki tym materiałom, które tutaj są, również protektorom, o których zaraz powiem, mamy komplet, który jest na poziomie podwójnego A, więc jeżeli chodzi znowu o odzież turystyczną, to jest to bardzo dobry wynik. No ale przejdźmy od ogółu do szczegółu. Jaki jest Revit Sand? Sand 5 w dalszym ciągu jest trzywarstwowym zestawem, więc mamy tutaj warstwę wierzchnią, którą się jeszcze za chwilę zajmiemy. Oprócz tego pod spodem mamy jeszcze dodatkowe warstwy. Jest tam membrana, która jest membraną Hydratex, to jest membrana w technologii 3L. Tutaj mamy kilka materiałów, które są ze sobą po prostu zlaminowane. Te wszystkie warstwy spinają się tutaj klipsami. Mam teraz to wszystko porozpinane, tak żeby to trochę łatwiej Wam zaprezentować. Natomiast tak wygląda membrana Hydratex, która jest w środku. To jest membrana bardzo dobra, jeżeli chodzi o parametry. Może nie jest to Gore-Tex, ale jeżeli chodzi o wodoodporność, te 16 000 mm słupa wody i oddychalność dość dobrą, to naprawdę powoduje, że jak dbamy o tą membranę, o jej jakby czystość i impregnację, to jest w stanie ta membrana bardzo dużo wytrzymać. W tej kurtce, w Sandzie 5, Hydratex jest taką formą midlayera, można powiedzieć, więc możemy wykorzystać spokojnie tę kurtkę jako taką kurtkę niezależną, po prostu nawet i na postojach. Brakuje mi w tej kurtce kieszeni, tego tutaj nie ma niestety, ale jest wewnętrzna kieszeń po lewej stronie, więc możemy z niej skorzystać. Jest jeszcze trzecia warstwa, ocieplina.
Taki też mid-layer, który można wykorzystać. Podpinka ocieplająca, która jest też w formie takiego właśnie, można powiedzieć, że takiej bluzy. Ma kieszenie z boku, więc można to wykorzystać spokojnie, gdzieś tutaj nawet i na postojach. Fajne rozwiązanie, właśnie fajnie, że to wszystko działa jak należy i rękawy są dość długie. To jest duży plus też tego zestawu w mojej ocenie, bo wiele podpinek ocieplających w takich kurtkach ma bardzo krótkie rękawy. Tutaj no, są stosunkowo długie, więc spokojnie można to wykorzystać właśnie jako mid-layer. No ale zobaczmy teraz, jak leży ta membrana. Kiedy założę sobie na kurtkę warstwę wierzchnią. Zakładam teraz warstwę wierzchnią. No i chcę warstwę wierzchnią ochronić przed deszczem. No i zakładam sobie przeciwdeszczówkę na to. No i muszę Wam powiedzieć, że jestem mile zaskoczony, bo ta przeciwdeszczówka ma fajny rozmiar, dobry rozmiar. Czasami bywa tak, że w tych membranach in-out te przeciwdeszczówki są tak małe, że nawet jak założymy na warstwę wierzchnią, to jest po prostu nam tak niesamowicie sztywno. A tutaj rozmiar jest idealnie dobrany, moim zdaniem. Więc możemy spokojnie to wykorzystać po prostu jako odzież przeciwdeszczową. No i fajnie, że jest ten poliester, bo nawet jakby mi się coś wydarzyło, że parkingówkę jakąś zaliczę, to ta membrana powinna w miarę przetrwać w tych miejscach przynajmniej, więc nie będzie ona tak szybko do wyrzucenia. Także fajny zestaw i fajna technologia. Dobrze moim zdaniem, że Revit daje taką możliwość, że te membrany po prostu możemy wykorzystać jako niezależną przeciwdeszczówkę, a nie tylko jako warstwę wewnętrzną. W Sandzie 5 zaszły dość duże zmiany, jeżeli chodzi o wentylację. Co prawda wentylacja na rękawach może zbyt dużo się nie zmieniła, bo w dalszym ciągu mamy tutaj zamek wentylacyjny, taki krótszy i też zamek wentylacyjny dłuższy. Jak sami widzicie, regulacja rękawa nie wpływa tutaj w ogóle na wentylację, są tutaj te zamki niezależnie. Jeżeli chodzi o ten długi zamek, to mamy tutaj zamek, pod którym kryje się dużo większy panel niż w porównaniu z Sandem 4 i mamy też specjalny klip, z którym możemy sobie zabezpieczyć ten panel, żeby cały czas był otwarty. Dopasowanie rękawa to oprócz tego paska, który tutaj jest, to mamy też klipsa od spodu, którym możemy sobie regulować dopasowanie ochraniacza. Wentylacja na klatce piersiowej również się zmieniła. W Sandzie 4 mieliśmy zamki wentylacyjne, natomiast tutaj w Sandzie 5 mamy dość duże panele, które sobie możemy niezależnie regulować. Jest tutaj klips na środku, więc ten panel możemy sobie spiąć. Więc jakby regulacja i dostosowanie wentylacji ma tutaj naprawdę duży zakres. Możemy ten panel całkowicie sobie schować i wtedy pojawia się tutaj taki materiał meszowy, znany tutaj z kurtki Nucleus, która jest w ofercie Revita. I ten materiał mogę tutaj ręczyć za niego, bo jest naprawdę super przewiewny. Ja Nucleusa wziąłem na Sri Lankę. Tam warunki, jeżeli chodzi o wilgotność i o wysoką temperaturę, no naprawdę są wymagające i Nucleus mi się świetnie sprawdził. Więc tutaj mogę ręczyć za to, że ten materiał też będzie naprawdę świetnie przewiewny. Taki sam panel mamy po drugiej stronie, więc jak sami widzicie, ta wentylacja z przodu na klatce piersiowej jest dość duża i z dość dużym zakresem regulacji. Natomiast jeżeli chodzi o regulację z tyłu, to też jest znacząca poprawa, bo mamy ogromny panel wentylacyjny, pod którym też kryje się właśnie ten materiał, o którym Wam mówiłem, materiał znany z Nucleusa. Ten panel możemy sobie tutaj schować i wtedy całe plecy tak naprawdę są wentylowane. Wygląda to naprawdę całkiem nieźle, więc tutaj znacząca poprawa, jeżeli chodzi o kwestię wentylacji w tym komplecie. Tutaj Revit naprawdę zrobił dość duży postęp. Zestaw turystyczny to też kieszenie. I tutaj się trochę zmieniło, bo w Sandzie 4 mieliśmy kieszenie, które były mało wygodne w wykorzystaniu, bo trzeba było się tutaj dostać od góry. Tutaj trochę się to zmieniło, bo mamy teraz zapięcie zamek z tyłu i mamy taką kieszonkę boczną. Dość pojemne są to kieszenie, nie powiem, chociaż trzeba będzie uważać, żeby nam coś z tych kieszeni nie wypadło, no bo jednak one się otwierają tutaj od boku. Jeżeli chodzi o warstwę wierzchnią,
to mamy też tutaj dwie kieszenie po lewej i po prawej stronie i to są kieszenie, do których możemy włożyć protektory klatki piersiowej. W ofercie Revita są takie protektory dwuczęściowe, także dodatkowo jeszcze możemy swoje bezpieczeństwo tutaj zwiększyć. Kurtka ma protektory na barkach i na łokciach Siflexy, to są protektory revitowskie na drugim poziomie i w zestawie nie ma protektora pleców, ale jest tutaj kieszeń na protektor Seasoft i tu polecam wybrać Seasoft w wersji R, który jest przewiewnym protektorem, więc będzie trochę tutaj pomagał tej wentylacji, żeby ona była taka wydajna, jak byśmy tego oczekiwali. Jeżeli chodzi jeszcze o kieszenie, to z tyłu na plecach, tutaj pod tym panelem jest kieszeń, która jest taką kieszenią cargo, ale to jest kieszeń na hydrobaga. 1,5 litrowy hydrobag tutaj się mieści. Są oczywiście odpowiednie pętle tutaj w tej kurtce, żeby wężyk poprowadzić. To jest ciekawe rozwiązanie, bo nie mamy hydrobaga na plecach, jak zazwyczaj się robi, tylko właśnie poniżej panelu wentylacyjnego, więc nie będzie zaburzona tutaj wentylacja, jeżeli włożymy do środka, do tej kieszeni worek z wodą. 1,5 litra to tak do turystyki myślę, że odpowiednia ilość. Kurtka oczywiście ma krótki zamek i długi zamek do spięcia ze spodniami, więc możemy z tego zrobić komplet. Jeżeli chodzi o kwestię regulacji i dopasowania, no to zacznijmy może jeszcze raz od rękawów. Mamy tutaj klips na rękawie w tym miejscu i rzep na mankiecie, więc można sobie tutaj naprawdę dobrze dopasować. Możecie założyć rękawice na mankiet kurtki, pod kurtkę, jak kto woli. Regulacja tutaj jako pasek i też regulacja jako klips tutaj po tej części. Jeżeli chodzi o kwestię regulacji kurtki w pasie, tutaj pojawiają się dwa paski. Ten poniżej jest regulowany, ale nie na wysokość, natomiast ten powyżej pasek jest dodatkowo jeszcze regulowany na wysokość, więc naprawdę każdy sobie dopasuje do swojej sylwetki, do swoich oczekiwań. Tylko musimy pamiętać, że te paski na tyle są sztywne, przynajmniej na początku, że musimy zdjąć kurtkę i ją jakby manualnie ustawić. Raczej tego podczas jazdy po prostu nie zrobimy, ale myślę, że to jest nawet plus, bo to oznacza, że nie będzie się ta kurtka po prostu z czasem rozregulowała. A cieszę się, że tu jest mało rzepów, no bo wiadomo, jak to z rzepami jest. Im mniej tych rzepów jest, tym moim zdaniem lepiej i trwalszy produkt, trwalsze rozwiązanie. Jeżeli chodzi o zapięcie pod szyją, to mamy regulowane zapięcie, więc każdy też tutaj dopasuje do swojego kształtu. Mamy tutaj lekki neopren, tak żeby nas nie gniotł ten kołnierz. Także bardzo fajne też rozwiązanie, znane oczywiście z innych kurtek, również z poprzedniej wersji. No, pewne rzeczy, które są dobre, to ich się nie zmienia. A teraz spodnie. Tu też mamy połączenie różnych materiałów, bo jest ten poliester klasyczny 600D, który jest w większości tutaj tych spodni. Poliester 600D Ripstop jest tutaj na nogawkach z przodu, na kolanach w dół, plus jeszcze takie printy gumowe zabezpieczające. Mamy warstwę skóry od wewnętrznej strony, która nam tutaj pozwoli trzymać dobrze motocykl. Jeżeli chodzi o kieszenie, to powiem Wam szczerze, że tego mi tu trochę w spodniach brakuje, bo są takie malutkie kieszenie, ale tu nic nie jesteście w stanie włożyć. Ledwo mi się tutaj ręka mieści w tych spodniach, więc no są, bo są, ale to chyba tylko, żeby sobie ręce na postoju gdzieś schować. Jeżeli chodzi o kieszenie na udach, no to nie ma ich ze względu na wentylację, bo ta wentylacja jest tutaj dość duża. Mamy podobne rozwiązanie jak w kurtce, czyli ogromny panel wentylacyjny, który można zwinąć i ten panel można schować. Wtedy nam się pojawia tutaj kieszeń na smartfona, na telefon, ale powiem szczerze, że nie jest ona zbyt duża, tym bardziej, że mamy też w środku tutaj jakiegoś takiego klipsa. No niby jest zabezpieczony, ale może gdzieś tam nawet i rysować, jeżeli ekranem skierujemy do zewnętrznej strony, więc no tutaj z tymi kieszeniami w spodniach jest słabo, w mojej ocenie. Mogłoby być więcej, no ale to Revit pewnie kosztem wentylacji. Chciał większą wentylację. Tutaj też kryje się ten materiał z nukleusa, więc naprawdę na wentylację nie będziemy narzekać. Na brak możliwe, że kieszeni ktoś może, ale no coś kosztem czegoś. Jeżeli chodzi o dopasowanie, no to mamy dopasowanie w pasie, jest zamek i też taki pasek tutaj do spięcia, więc można to fajnie dopasować. Dodatkowo jeszcze nogawki z tyłu, pod kolanem mamy pasek do ściągnięcia, żeby sobie protektor kolanowy dosunąć. No i też nogawka jest dość szeroka, regulowana na rzep. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o same spodnie. Spodnie są 3-warstwowe, tak samo jak kurtka,
więc mamy tutaj membranę, którą możemy założyć na spodnie i mamy też podpinkę ocieplającą, która już nie jest taką niezależną warstwą, tylko po prostu ociepliną, ale też jest. Także 3 warstwy, więc możemy dopasować do warunków pogodowych, a ja sobie teraz postaram się przymierzyć te membrany i zobaczyć, jak to leży na spodniach. Kurtka leżała dobrze, zobaczymy co ze spodniami. I są naprawdę na tyle szerokie, że spokojnie je założymy, nie krępuje to ruchów. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj materiał poliestrowy, ten ripstop od wewnętrznej strony, więc nie będzie się to od motocykla gdzieś tam topiło. Dodatkowo jeszcze na tyłku jest też poliester ripstop, więc całkiem ciekawie są one zaprojektowane. Mamy regulację nogawki. Wygląda to, tu jest zamek, więc łatwiej będzie nam zakładać. Dodatkowo możemy sobie tutaj dociągnąć. W pasie jest zapięcie, zwykła szlufka. Wygląda to całkiem nieźle. W tym materiale mogliście zobaczyć, jak wykonany jest zestaw Sand 5 w szczegółach. Nowość w kolekcji Revita. Moim zdaniem dalej będzie to ikona, będzie to taki hit sprzedażowy. Zestaw niezwykle uniwersalny, wszechstronny do jazdy w takie chłodne, deszczowe dni, ale również w takie bardzo letnie, gorące dni. Także niech Was słowo Sand w nazwie nie zwiedzie, bo mamy tu do czynienia z bardzo wszechstronnym zestawem. Przez nową wentylację, technologicznie nową membranę, ale również materiały mamy tutaj bardziej komfortowy, bardziej miękki, będzie idealny do wykorzystania do jazdy turystycznej, takiej spokojnej, ale również dla kogoś, kto łączy jazdę po asfalcie z jazdą w terenie, jeździ offroadowo, turystycznie. Jeżeli ktoś jeździ tak bardziej, nazwijmy to hard adventurowo, to może niekoniecznie powinien wybierać akurat ten zestaw, ale jeżeli od czasu do czasu taką aktywność też preferuje, to myślę, że ten zestaw mimo wszystko i tak świetnie się sprawdzi. Linki do tego produktu, do zestawień kolorystycznych zostawiam w opisie do materiału. Dajcie znać, co sądzicie o tej nowości i jak podobają Wam się te zmiany. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!